Cześć, z tej strony Petrol Beast. Witam Was w skąpanej słońcu Hiszpanii. Znajdujemy się na jej południu, w okolicach Malagi. I przelecieliśmy tutaj, żeby odpowiedzieć na dwa bardzo ważne pytania. Po pierwsze, czy warto spełniać motoryzacyjne marzenia? A po drugie, czy chcąc spełnić te motoryzacyjne marzenie, warto pójść w pewnym sensie drogą na skróty, czyli wybrać najtańszy teoretycznie model z gamy teoretycznie najlepszego producenta samochodów na świecie. Zapraszam Was na test mojego pierwszego w życiu Ferrari. California w wersji T. Ferrari California zostało zaprezentowane w mniej więcej 2008-2009 roku. Samochód ten spotkał się z ogromną krytyką, w szczególności osób, które były takimi, wiecie, hardkorowymi fanami tej marki, bo zarzucono marce z wierzgającym konikiem, że tworząc Ferrari Californię, producent Maranello chciał stworzyć coś na wzór kiślu połączonego z galaretką i klejkiem, czyli samochodu, który teoretycznie nie powinien nosić tego słynnego znaczka na masce. Ale okazało się, że samochód ten sprzedaje się wręcz w zaskakująco dobrych ilościach. Przerosło to nawet oczekiwania samego Ferrari. Po kilku latach stwierdzono, że przydałoby się trochę odświeżyć ten model i tak w 2015 roku zaprezentowano ten oto właśnie samochód, czyli Ferrari California w wersji T. T oznacza dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że samochód posiada turbiny. Był to pierwszy model po Ferrari F40 zaprezentowanym w 1987 roku, który posiadał turbiny pod maską, a po drugie T, układ transaxle oznaczający silnik z przodu, skrzynię z tyłu. Egzemplarz, którym się przemieszczamy, został wykończony w chyba jedynym słusznym kolorze, jeśli by wziąć pod uwagę to, ilu nabywców wybiera Rosso Corsa, czyli najbardziej charakterystyczny czerwony kolor z gamy Ferrari, jako kolor Ferrari, które kupią po raz pierwszy w życiu. Szacuje się, że około 40 do 50% osób wybiera właśnie czerwony. Na drugim miejscu jest żółty kolor wśród gamy Ferrari. I nawet mimo, że mamy do czynienia z samochodem, który teoretycznie nie jest, wiecie, tym takim trochę bardziej hardkorowym, sportowym modelem z silnikiem umieszczonym centralnie, tylko mamy tutaj silnik umieszczony z przodu, ale wciąż centralnie. Tutaj w tym miejscu mniej więcej mamy oś kół, a dopiero za nią znajduje się ten silnik. Także samochód w teorii powinien być świetnie wyważony. My tutaj na nagrania przyjechaliśmy z samego centrum Malagi, miejsca, które w lecie jest potężnie wręcz oblegane przez turystów. Dlatego stwierdziłem, że to nie do końca będzie ok, chcąc przetestować możliwości tego samochodu, wiecie, w centrum zatłoczonego miasta, brandzlując się tym, że jadę z otwartym dachem w swoim pierwszym życiu Ferrari. Nie jest to moje Ferrari, dla jasności, jeszcze go nie kupiłem, dopiero je wypożyczyłem, chcąc sprawdzić, czy model ten, tak jak powiedziałem w opinii wielu, postrzegany jako idealny wstęp do świata tej włoskiej marki, jest tym, czym ktoś chcący spełnić swoje marzenia powinien się zainteresować. Teoretycznie model przed liftingiem, czyli klasyczna California z wolnosącym silnikiem, będzie jeszcze tańszą opcją aniżeli ten samochód. Ale w opinii wielu osób ten model poprawił błędy wieku dziecięcego tamtego modelu, dając wszystko to, co najlepsze w jego następcy, czyli modelu Portofino. A więc spójrzmy pod maskę. Oto ono. Podwójnie turbo doładowane V8 o pojemności 3,9 litra. Moc 560 koni mechanicznych, dostępne przy 7500 obrotów na minutę oraz moment obrotowy 755 Nm w zakresie od około 4700 obrotów na minutę. Tak jak widzicie, Ferrari, mimo że ten silnik powstał w erze pierwotnych założeń downsourcingu z 4,3 litra na 3,9, 4,3 przed liftingiem, wciąż utrzymał charakterystyczny wygląd tego, co możecie spotkać zawsze w Maranello, a mianowicie czerwone kolektory wydechowe. Tutaj nie zobaczymy pewnie zbyt dużo, oprócz tego, o czym Wam przed chwilą powiedziałem, a mianowicie tego, że sam blok silnika zaczyna się w zasadzie, tutaj mamy oś kół, za nią, czyli on jest głęboko wsunięty w kabinę. I to daje poczucie jechania z samochodem z naprawdę
ogromną wręcz maską. Ale na szczęście w mieście można nim bardzo łatwo operować, albowiem mamy do czynienia z takimi charakterystycznymi wybrzuszeniami po obu stronach maski. To powoduje, że jadąc tym samochodem wiemy, że mamy do czynienia z czymś naprawdę szczególnym. Jeśli zaś chodzi o tył tego samochodu, mamy do czynienia tutaj z przetłoczeniami, które w teorii powinny nam dawać jakiś docisk aerodynamiczny. Tak z założenia działało do tej pory Ferrari. Unikali do niedawna wielkich spoilerów z tyłu, dając zawsze, kończąc to powiedzmy, że delikatną lotką, plus przeprowadzając aerodynamikę przede wszystkim pod płytą podłogową samochodu. Ale co mnie tutaj zaskoczyło w tym samochodzie, to jest nie ilość końcówek wydechu, bo to jest standardowe, powiedzmy, że 4, ale wielkość tego oto dyfuzora. Bo mamy tutaj nie dość, że z czymś, co jest naprawdę głęboko pociągnięte, to jeszcze w tym miejscu mamy aktywne klapy, które ruszają się wraz z prędkością. To jest coś, czego raczej nie uświadczycie w takim swoim standardowym, sportowym samochodzie, nawet jeśli miałby mieć moc ponad 500 koni. Naturalnie przy tak dużej mocy Ferrari pomyślało o hamulcach i w tym modelu mamy do czynienia ze standardowymi, nieopcjonalnymi tarczami węglowo-ceramicznymi. W kooperacji z Brembo Ferrari zaserwowało nam talerz o wielkości 39 cm z przodu i 36 cm z tyłu. Nasz egzemplarz, oprócz wspomnianego charakterystycznego i łatwo sprzedawalnego koloru Rosso Corsa, posiada też garść elementów wyposażenia, które absolutnie w opinii wielu, jak i również mojej jako nowicjusza w temacie Ferrari, powinien mieć. A mianowicie boczny znaczek, tak zwane Cavallino. I teraz uwaga, on nie dość, że jest malowany ręcznie, to zwróćcie uwagę, że jest wytłoczony dosłownie w karoserii. Nie zamawiając tego znaczka, narażacie się na wręcz potężną utratę wartości, albowiem w opinii wszystkich znawców tej marki kupienie Ferrari bez znaczka Cavallino jest mniej więcej tak samo niepożądane jak nie pozostawienie napiwku w amerykańskiej restauracji. Zapraszając Was do wnętrza naszego egzemplarza, pierwsze co się wrzuca oczy to przepiękna wręcz tapicerka. Jej kolor Ferrari samo w sobie określa jako tak zwane cuoio, czyli coś pomiędzy brązem a koniakiem. To jest naprawdę bardzo ładna tapicerka i mam nadzieję, że na tych przebitkach będziecie widzieli, jak ona pięknie się zachowuje nawet po tych 9-10 latach. Egzemplarz nasz, mimo że pochodzi z hiszpańskiej wypożyczalni, co jak wiemy oznacza niełatwe życie, ma raptem niecałe 35 tysięcy kilometrów i wbrew temu, co słyszałem a propos Ferrari, trzyma się w miarę ok, bo oprócz powiedzmy, że przetarć czy delikatnych zagięć tapicerki tu i tam, które zdarza się nawet również najlepszym, jak wiemy w R8, które odebrałem z salonu, również boczek tutaj uległ delikatnemu zagięciu tuż po wyjechaniu z salonu. Tak tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę jakość wykonania wydaje się być na dosyć dobrym poziomie. Jeśli mowa o takich dodatkach we wnętrzu, to w tym egzemplarzu nie uświadczycie żadnego karbonu w miejscach do tego najbardziej pożądanych i charakterystycznych. Wszędzie tutaj wstawiono takie aluminiowe ozdoby. Ale szczerze powiedziawszy, w mojej ocenie, tak jak do niedawna karbon był bardzo pożądanym elementem każdego samochodu, tak zobaczycie, że na przestrzeni następnych lat najbardziej cenione będą samochody, które właśnie nie posiadają karbonowych dodatków wewnątrz i na zewnątrz, ponieważ jest ich mniej. A jak wiemy, pójście pod prąd oznacza zawsze teoretyczny wzrost wartości samochodu. Ta teoria ma sens w mojej głowie. Dajcie znać w komentarzach, czy wy również tak sądzicie. Trochę żenujące z punktu widzenia tego, że mamy do czynienia z samochodem, który jako nowy kosztował grubo ponad 1 000 000 złotych z tymi wszystkimi opcjami. Mamy do czynienia z kluczykiem, który wygląda mniej więcej tak. Nawet nie składany, nawet nie szczególnie wykończony. Po prostu zwykły, chamski plastik, z którym mielibyście do czynienia kupując waszego Fiata około 10 lat temu. Samochód ten jednak kupuje się dla tego znaczka, a nie dla tego, jak wygląda jego kluczyk. Wprawdzie mamy tutaj do czynienia z gniazdami Isofix, po jednej jak i po drugiej stronie, ale autentycznie, żeby wasze dziecko tutaj usiadło, musiałoby chyba po prostu nie mieć nóg. Oprócz tych tylnych foteli, które nie służą praktycznie niczemu innemu,
aniżeli wsadzeniu siatek na zakupy, czy powiedzmy, że miękkich toreb. Mamy tutaj do czynienia z standardowym i to dosyć dużym bagażnikiem, bo o wielkości przekraczającej około 330 litrów. W tym momencie mamy, tak jak widzicie, dach złożony, także cały mechanizm sztywnego dachu, który notabene sam w sobie składa się dosyć szybko, bo w około 15 sekund, jest ograniczony taką tutaj półeczką, która pozwala wcisnąć, powiedzmy, że jakieś takie mniejsze lub większe szpargały. Mamy tutaj naszą siatkę, torbę ze sprzętem do nagrywania, no i obowiązkowy kapelusz Polaka na wakacjach w Hiszpanii. No dobrze, bo słońce chyli nam się ku zachodowi, także nie przeciągając, zasiadam za sterami tego bolidu. Przy okazji, chcąc Wam pokazać, jak się zamyka i otwiera ten sztywny dach. Jesteśmy na P i w tym momencie wciskam Start Engine, odpalając silnik. Pięknie budzi się do życia. No nic, przełożymy sobie tutaj ręcznik. W tym miejscu, klikając, zamykam i otwieram sztywny dach. Chcąc z kolei otworzyć dach, trzymamy w drugą stronę. A jak się jedzie tym Ferrari dla ubogich? No zdecydowanie to, co mamy pod maską, mimo że już nie jest silnikiem wolnossącym, tylko uturbionym, pierwszym od, tak jak powiedziałem, 40 lat w gamie Ferrari, no ewidentnie po barwie dźwięku daje po sobie poznać, że mamy do czynienia z pędzącym konikiem, tak zwane cavallino. W tym samochodzie nie ma klap wydechu sterowanych ręcznie. Być może teraz, jak weszliśmy w tryb sport, one będą dłużej otwarte, ale jedynie co to słyszę, że z tyłu się pojawia takie delikatne popurtywanie, ale takie, wiecie, nieordynarne, tylko naprawdę jakby brytyjski gentleman chciał po prostu upuścić gazów. O. Cóż mógłbym powiedzieć a propos pierwszych wrażeń za kółkiem tego auta? No, pierwsze kilometry przypadły dla mnie niestety w dosyć mało przyjaznym środowisku dla każdego supercara, czyli w mieście. I o ile tutaj Kalifornia radziła sobie wyśmienicie, bo widoczność w każdą stronę tak naprawdę w tym samochodzie jest fantastyczna, o tyle jedną rzeczą, z którą naprawdę do teraz mam problem po tych kilkunastu kilometrach, jest fakt, że nie ma klasycznej dźwigni kierunkowskazów tutaj w miejscu, w którym byście chcieli, więc w momencie, kiedy wyjeżdżałem na przykład z parkingu podziemnego, włączałem się do ruchu, zmieniałem pas, musiałem po prostu używać tych oto przycisków. Silnik ma naprawdę ogromne wręcz pokłady mocy. Pamiętajcie, że mówimy tutaj o jednostce, która generuje 560 koni mechanicznych i aż 700 Nm. Tego silnika nie trzeba absolutnie kręcić. On się czuje wyśmienicie w zakresie między 2 a 5 tysięcy obrotów. Wszystko powyżej to nic, aniżeli po prostu koncert dla uszu. Co na pewno zaskakuje na plus w tym samochodzie, jest bardzo przyjemny układ kierowniczy. To jest tak, jakbyście włożyli
lekkość prowadzenia z Fiata Grande Punto, ale w niesamowitą wręcz responsywność. Szybkość reakcji na każdy ruch kierownicą jest wręcz telepatyczna. Ja dosłownie jestem w stanie używać tych dwóch palców z każdej strony kierownicy i ten samochód jedzie po zadanym torze. Na kolejną pochwałę zasługuje też zawieszenie, bo mimo że nie mamy do czynienia tutaj z amortyzatorami, które posiadałyby ten słynny bumpy road mode, czyli takie zelżenie tej amortyzacji, tak myślę, że pokuszę się o stwierdzenie, że przycisk ten wcale nic dużo by tutaj nie zmienił. Ok, to auto nie jest oczywiście tak mięciutkie jak, powiedzmy, że nie wiem, S-klasa w kabriolecie, ale z drugiej strony jest na tyle wygodnie, że jadąc przez miasto, wiecie, przez studzienki, tory tramwajowe, jakieś garby i tak dalej, naprawdę nie odczuwałem żadnej potrzeby, żeby móc wprowadzić samochód w dodatkowy tryb komfort. Jedną z takich rzeczy, które w sumie najbardziej mnie zaskoczyły w tym samochodzie, jest to, z jaką łatwością się go w ogóle prowadzi, bo to, że już opowiedziałem Wam o tym układzie kierowniczym, który jest niezwykle precyzyjny, ale z drugiej strony niesamowicie szybki, tak same wszystkie kontrolki w tym aucie, oprócz wspomnianego kierunkowskaza, do którego się nadal nie mogę przyzwyczaić, są zaskakująco łatwe w obsłudze. Samochód ten naprawdę wydaje się być takim włoskim miśkiem, który chce Was otulić, który chce Wam powiedzieć: nie bój się mnie, ja wprawdzie mam 560 koni, mam 750 Nm, ale ja Cię nie chcę zabić. Ja chcę, żebyś się we mnie zakochał i żebyś poznał moją rodzinkę misiów, tych bardziej trochę agresywniejszych. Ja Cię pierniczę, zobaczcie po prostu na te widoki przed nami. Jesteśmy po prostu na jakiejś randomowej krajówce pośrodku Hiszpanii. Wyjechaliśmy jakieś 50, może 70 km za samą Malagę, a tutaj takie krajobrazy nam się rozpościerają. Wchodząc w świat Porsche, wchodzisz tak naprawdę do grona zajawkowiczów motoryzacji, ale takiej, wiesz, ultra precyzyjnej, takiej, która daje Ci milisekundy na każdym zakręcie, która daje Ci też niesamowity feeling, ale też tak naprawdę to, o czym w Wielkiej Brytanii mówią tak zwane bang for your buck, czyli jakość za dosyć przystępną cenę. Dosyć to jest oczywiście w cudzysłowie. Kupując z kolei Ferrari, Ty nie kupujesz samochodu. Jak to kiedyś powiedział sam Enzo, kupując Ferrari kupujesz silnik. Samochód dostajesz gratis. Jazda tym samochodem jest niesamowicie wręcz satysfakcjonująca, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczony wcześniej moment obrotowy, dostępny z bardzo niskich zakresów obrotów i mimo, że katalogowo te 750 Nm Kalifornia rozwija od rzekomo 4500 obrotów na minutę, może nawet trochę wyżej, tak ten ciąg, który jest już od 1,5 do 2000 obrotów na minutę, jest bardzo przyjemny. Drugą rzeczą jest sama zmiana biegów. Zmienianie biegów w tym samochodzie to jest po prostu czysta, nieskażona przyjemność. Dwójeczka. Wielkie uszy tego włoskiego niedźwiedzia powodują, że nie sposób nie trafić w kolejny bieg. A dodatkowo manetki te montowane do kolumny kierowniczej powodują, że nigdy się nie pomylicie, tak jak na przykład w Porsche albo w R8, będąc na obróconym kółku, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Jeżeli miałbym wyszukać jakieś słowa krytyki co do układu napędowego, to będą one skierowane co do elementu, którym ten układ napędowy się kończy, a mianowicie wydech. Mogłoby być tak, że byłby tutaj taki przycisk gdzieś na kierownicy, w którym po prostu sobie otwieram albo zamykam ręcznie klapę wydechu, albo po prostu z pilota. Wtedy nie musiałbym wciskać gazu na około 40-50%, tylko po to, żeby te klapy z tyłu się otworzyły. A tak delikatnie głębiej trzeba po prostu
wcisnąć pedał gazu. Ale czy to jest problem w Ferrari? A na tym ujęciu o przepięknym zachodzie słońca podsumowywałem dla Was moje wrażenia. Jednak niestety po powrocie do hotelu okazało się, że mikrofon uległ awarii i jedyne co słychać na tym nagraniu to... No właśnie. W związku z tym podsumowanie postanowiłem dograć już na spokojnie po powrocie. A zatem odpowiadając na dwa zadane na samym wstępie przeze mnie pytania. Pierwsze pytanie, w zasadzie retoryczne. Czy warto spełniać motoryzacyjne marzenia? No jasne, że warto. Życie jest zbyt krótkie, żeby czekać z ich odkładaniem na przyszłość. Szczególnie wiecie, w dobie powszechnej elektryfikacji i kastracji samochodów spalinowych warto zdecydowanie się z tym spieszyć. Odpowiadając z kolei na drugie pytanie, czyli czy chcąc spełnić te motoryzacyjne marzenie, warto spojrzeć w stronę teoretycznie najtańszego współczesnego modelu z gamy Ferrari? No, ja tutaj już nie będę taki jednoznaczny, bo owszem, jeśli Waszym nadrzędnym celem jest posiadanie po prostu konika na masce, to na pewno California T będzie ciekawym samochodem. Wiecie, auto o ponadczasowej prezencji, brzmieniu i tym takim charakterystycznym włoskim, ostro delikatnym prowadzeniu. No, coś niesamowitego. Jednak w jego klasie, to znaczy Gran Turismo z otwieranym dachem, jest kilka innych, co najmniej tak samo ciekawych propozycji, jednak czasem nawet za ułamek jego ceny, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. No, jak chociażby Mercedes, nie wiem, SL w wersji AMG, Maserati Gran Cabrio, czy też Jaguary XK, XKR, czy też trochę mocniejsze i nowsze F-Type. Jeśli zaś chodzi o mnie, no mimo że Kalifornia przerosła moje oczekiwania, to jednak chyba od zawsze Ferrari będzie mi się kojarzyć z silnikiem umieszczonym centralnie. Dlatego mój wybór pada na starsze, ale zdecydowanie bardziej egzotyczne F430 albo wręcz ikoniczne 458. To wszystko w tym filmie. Dzięki bardzo, że go oglądaliście i dajcie znać w komentarzach, co Wy uważacie o idei Ferrari dla ubogich. A jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, bo znacznie, ale to znacznie więcej kontentu, w którym postaram się Wam przybliżyć drogę do spełniania marzeń każdego petrolheada. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!